Chcesz przygotować deser lub tort z bitą śmietaną i nie wiesz, jak sprawić, żeby była stabilna? Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, w którym pokażę Ci, jak ustabilizować bitą śmietanę za pomocą żelatyny. Pamiętaj, że jeśli chcesz od razu przejść do przepisu na bitą śmietanę utrwaloną żelatyną, to w opisie odcinka znajdziesz rozpiskę czasową. Natomiast będzie mi niezmiernie miło, jeśli obejrzysz ten odcinek w całości i wysłuchasz, jakie właściwości mają różne rodzaje śmietan oraz żelatyn. Zacznijmy od żelatyny. W sklepach możesz kupić różne rodzaje żelatyn, natomiast w takich bardziej profesjonalnych sklepach możesz się spotkać z takim magicznym określeniem żelatyn, które mają różne poziomy wskaźnika Bloom. Czym jest wskaźnik Bloom? Ten wskaźnik określa, jaką moc ma nasza żelatyna i możesz się spotkać z różnymi mocami. 180, 200, 220, 240. Tych rodzajów jest bardzo dużo i ten wskaźnik określa nam, jaka ilość żelatyny zażeluje konkretną ilość płynu. Kiedy kupujesz żelatynę w zwykłym sklepie z różnych firm, one mają różne moce i tak naprawdę na ten moment ciężko jest określić, jaką konkretnie, dlatego że żaden z producentów nie wskazuje, jaką moc ma jego żelatyna. Natomiast kupując żelatynę w sklepie profesjonalnym, możesz już wybierać sobie konkretną moc. Jeśli o mnie chodzi, ja najczęściej pracuję na żelatynie, która ma 180 Bloom. Jeśli zdecydujesz się na zakup takiej normalnej żelatyny, która jest dostępna w sklepach spożywczych, to tutaj bardziej musisz się kierować tym, co jest napisane na opakowaniu i zazwyczaj mamy tam informację, jaka ilość żelatyny zażeluje konkretną ilość płynu. Na przykład 50 gram żelatyny może zażelować 2,5 litra płynu. Czyli mniej więcej wychodzi na to, że 1 litr potrzebuje 20 gram żelatyny. W sklepach możesz się spotkać z różnymi rodzajami żelatyn. Są zarówno żelatyny w proszku, jak i w listkach. My będziemy przy tym odcinku omawiać sobie to, co jest najbardziej dostępne dla nas, czyli żelatynę w proszku. Bez względu na to, jaką żelatynę kupisz, jedna i druga, i proszkowa, i w listkach, musi zostać nawodniona. Nawodniona, czyli przed użyciem należy ją zamoczyć w zimnej wodzie. I tutaj bardzo ważne są proporcje. Jeśli chodzi o żelatynę, która jest w proszku, bo tej będziemy używać, to taką żelatynę trzeba nawodnić zimną wodą w odpowiednich proporcjach. I ta proporcja aktualnie wynosi 5 gram wody zimnej na 1 gram żelatyny. Bardzo ważną kwestią jest to, jakiej wody używamy. Woda powinna być zimna i to jest najważniejsza rzecz, dlatego że zimna woda powoduje, że nasza żelatyna napęcznieje. Żelatynę zalewamy odpowiednią ilością wody, czyli na przykład jeśli masz 2 gramy żelatyny, zalewasz ją 10 gramami zimnej wody. Taką żelatynę zalewamy, mieszamy i odstawiamy do lodówki. Bardzo ważne jest to, żeby żelatyna pęczniała w zimnej wodzie. To jest kwestia takich już aspektów chemicznych, natomiast idealną sytuacją jest, kiedy masz zimną wodę i po zalaniu żelatyny wkładasz ją do lodówki. Czas, który powinna żelatyna z wodą spędzić w lodówce, to jest około 10 minut. Żelatynę należy namoczyć w zimnej wodzie przed dodaniem do deseru, ponieważ proces ten pozwala jej odpowiednio napęcznić i uzyskać właściwą strukturę niezbędną do żelowania. Oto kilka powodów, dlaczego ten krok jest bardzo istotny. Aktywacja żelatyny. Namoczenie żelatyny powoduje, że absorbuje ona wodę i pęcznieje, dzięki czemu staje się zdolna do równomiernego rozpuszczenia się w gorącym płynie. Bez tego etapu żelatyna może tworzyć grudki i nie rozpuścić się prawidłowo. Uniknięcie grudek. Gdyby żelatynę dodać bezpośrednio do gorącego płynu, mogłaby stworzyć trudne do rozbicia grudki. Namoczenie w zimnej wodzie pozwala na równomierne rozprowadzenie cząsteczek żelatyny, co prowadzi do uzyskania gładkiej konsystencji. Zachowanie właściwości żelujących. Żelatyna, która nie została wcześniej namoczona, może nie zadziałać prawidłowo w deserach, co wpłynie na ich strukturę i konsystencję. Kontrola temperatury. Zimna woda jest niezbędna, aby uniknąć przedwczesnej aktywacji żelatyny. W zbyt ciepłej wodzie żelatyna mogłaby zacząć się rozpuszczać i tracić swoje właściwości żelujące. Po napęcznieniu żelatynę dodaje się do gorącego płynu, co pozwala jej równomiernie się rozpuścić, a po schłodzeniu deser uzyskuje odpowiednią konsystencję.
Kiedy nasza żelatyna już napęcznieje, już spędziła w lodówce te przynajmniej 10 minut, to kolejnym krokiem przed dodaniem śmietany będzie rozpuszczenie żelatyny. I to rozpuszczenie jest tutaj bardzo ważne. Pamiętaj, że żelatyna rozpuszcza się już w 50 stopniach Celsjusza, co oznacza, że nie potrzeba jakiejś bardzo wysokiej temperatury i nie trzeba jej bardzo długo grzać, żeby się rozpuściła. Najlepszym sposobem moim zdaniem na rozpuszczenie żelatyny jest rozpuszczanie jej w mikrofalówce. Taką średnią ilość żelatyny, powiedzmy około 5 gram, rozpuszczam wkładając naszą masę żelatynową do mikrofalówki, tak zazwyczaj 3 razy po 3 sekundy, ale może się okazać, że będziesz mieć mniejszą bądź większą ilość żelatyny, bądź masz mocniejszą lub słabszą mikrofalę i wtedy ten czas będzie trzeba zmodyfikować. Pamiętaj, że jeśli rozpuszczasz żelatynę w mikrofalówce, to lepiej robić sobie takie krótsze interwały i sprawdzać, jak żelatyna się rozpuszcza. Oczywiście żelatynę można rozpuścić również w kąpieli wodnej. Bez względu na to, który sposób rozpuszczania żelatyny wybierzesz, pamiętaj o tym, żeby jej nie zagotować. Bardzo częstym problemem, kiedy dodajemy żelatynę do śmietany, jest grudkowanie. Czyli dodając żelatynę do bitej śmietany, możemy zauważyć, że pojawiają się swego rodzaju grudki, takie zbite kawałki żelatyny. Wynika to z tego, że naszą ciepłą żelatynę dodajemy do bardzo zimnej śmietany, która została ubita i niestety ta różnica temperatur powoduje, że żelatyna się bardzo szybko zbija w niektórych miejscach, a do niektórych w ogóle podczas mieszania nie dociera. Dlatego sposób, który Ci pokażę, ogranicza tą możliwość i powoduje, że na pewno żelatyna dobrze rozprowadzi się w bitej śmietanie. Oczywiście bita śmietana z żelatyną nie uda się, jeśli nie będziemy mieć bitej śmietany. I tutaj możecie się zastanawiać, ilu procentową śmietanę wybrać. Moją ulubioną śmietaną jest śmietana, która ma 32-33% zawartości tłuszczu. W naszych sklepach niestety takiej śmietany nie dostaniemy albo po prostu jest ciężko ją dostać. Czasami się zdarza, ale dosyć rzadko. Dlatego ja bardzo często mieszam ze sobą 2 rodzaje śmietan. Biorę sobie śmietanę, która ma 30% i taką, która ma 36% i łączę ją w proporcjach 1:1. Ale oczywiście możecie użyć zarówno śmietany 30, jak i 36. 30 jest dla mnie zbyt delikatna, natomiast 36 jest dosyć zbita, dlatego połączenie tych śmietan jest dla mnie idealne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście użyli tylko 30 albo tylko 36. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie ubić śmietanę, to musi ona być bardzo dobrze schłodzona, dlatego najlepiej dzień wcześniej schować ją do lodówki. W czym ubijać śmietanę? Najlepiej robić to w metalowej lub szklanej misce. Możecie do tego użyć ręcznej trzepaczki, miksera ręcznego albo miksera planetarnego. Śmietanę oczywiście można dosłodzić. Ja do dosłodzenia śmietany używam cukru pudru, natomiast proporcje są bardzo indywidualne. W opisie odcinka znajdziecie mój przepis i moje proporcje, natomiast nie oznacza to, że one są takie zero-jedynkowe. Możecie tego cukru dodać trochę więcej albo trochę mniej, w zależności od Waszego smaku. A teraz zapraszam Was na przepis. Dokładnie odważ żelatynę oraz zimną wodę. Zalej żelatynę wodą i energicznie, bardzo dokładnie wymieszaj. Wsadź do lodówki na 10 minut. Po 10 minutach żelatyna napęcznieje i utworzy coś w rodzaju galaretki. Rozpuść ją w mikrofalówce lub kąpieli wodnej. Czas na ubicie śmietany. W pierwszej fazie ubijam ją na najniższych obrotach i stopniowo przechodzę do średnich. Po kilku minutach, kiedy śmietana będzie sztywna i po obróceniu miski nie będzie się wylewała, możemy dodać cukru pudru do smaku. Dodajemy cukier i kilka sekund mieszamy. Czas na dodanie żelatyny. Koniecznie musimy ją zahartować. Do większej miski wlewam ciepłą, ale nie gorącą żelatynę.
Następnie dodaję do niej troszkę ubitej śmietany, tak około łyżka i bardzo energicznie mieszam trzepaczką. Dodaję drugą łyżkę śmietany i ponownie mocno mieszam. Na tym etapie nie powinno być żadnych grudek. Śmietana powinna się pięknie połączyć z żelatyną. Zahartowaną żelatynę dodaję do śmietany i miksuję do połączenia. Dla pewności, że wszystko jest wymieszane, zgarniam z brzegów resztki śmietany i ponownie krótko miksuję. Śmietana gotowa. Wychodzą z niej piękne rozetki. Możesz jej użyć również do przełożenia tortu, wypełnienia ptysiów czy eklerek. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że trochę odczarowałam ubijanie śmietany z żelatyną. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.